Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem poświęcony bezpieczeństwu naszych najbliższych, a w roli głównej ta oto barierka zabezpieczająca przed wejściem na schody. Wybierając tego typu zabezpieczenie, sugerowałem się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim, żeby spełniało swoją funkcję, czyli żeby skutecznie zabezpieczało przed wejściem nieautoryzowanych dzieciaków na schody. Druga rzecz, żeby to było z trwałych materiałów, no a trzecia oczywiście montaż. Montaż, żeby nie był zbyt inwazyjny, ingerujący w materiały, pomiędzy którymi montujemy. Dlatego też padło na ten model. Z materiałów, z jakich jest wykonany, to metal, drewno i plastik. Metalowa jest oczywiście cała rama, czyli ten element czarny, plus elementy rozszerzające konstrukcję, czyli tutaj te dwa czarne szczebelki występujące po tej stronie i w zestawie jest jeszcze jeden po drugiej stronie. No u mnie nie było konieczne jego montowanie, ale jakby ktoś miał szersze przejście, to oczywiście można to zrobić. Rama o tyle jest fajna, że już sama w sobie jest taka rozwarta, czyli jeżeli ją próbujemy zamocować w przestrzeń, tak jak tutaj między ten słupek a ścianę, to już sama konstrukcja ramy uszczelnia jakby tutaj nam, no dosyć fajnie to przylega do ściany i potem ewentualnie mała korekta tymi śrubami rozporowymi i trzyma się to bardzo fajnie. Montaż możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszy to oczywiście kołki i na trwałe do ściany, ewentualnie jakichś innych materiałów. No ja akurat nie chciałem tego, więc wybrałem ten drugi. To się trzyma właśnie przy pomocy tych śrub rozporowych i pomiędzy ścianą a tą śrubą jest taka podpórka, taka taśma, no chyba z 2 mm ma i to dosyć fajnie uszczelnia i trzyma się to bardzo stabilnie. Ja teraz dość mocno próbuję i jak widzicie, to się nic nie trzęsie. Może się i trzęsie, tylko że dosyć stabilnie to jest. Nie było z tym nigdy żadnych problemów. I zamocowanie jest oczywiście od samego początku, nie było żadnych korek, nigdy to nie było potrzebne, więc sposób montażu sprawdza się. Drugim elementem, z jakich wykonana jest barierka, to oczywiście drewno i tutaj cała ta furtka ze szczebelkami jest drewniana. Kolorystyka to już rzeczy indywidualne, oczywiście występują w różnych modelach kolorystycznych, więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. I trzeci rodzaj materiałów to plastiki, czyli tutaj te elementy ruchome, te dwa czpienie. Jeden na górze, a drugi tutaj jest na dole. Jeżeli chodzi o rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to w samej konstrukcji ramy będziemy mieć w przejściu próg. Ma on około 3 cm wysokości. No i oczywiście trzeba wszystkich domowników wyczulić na to, że trzeba na to zwrócić uwagę, bo może być dość ciekawe wyjście z progu. U mnie akurat do pierwszego stopnia schodów jest około 2 metrów, więc jakichś takich większych problemów z tym nie ma. Natomiast trzeba by mieć to na uwadze i ewentualnie wszystkich domowników na ten temat, no i gości odwiedzających wyczulić. Kolejna rzecz, na którą też trzeba zwrócić uwagę, to jest tutaj ten dolny czpień. Miałem z nim, w zasadzie w sumie jeden miałem problem. Spowodowana jest to konstrukcją, jak on jest wykonany, czyli sposób mocowania to jest po prostu wywiercony otwór w tym elemencie drewnianym. Tam jest sprężynka włożona i ten czpień nam się tutaj na tym opiera i przy okazji właśnie wysuwa. No w tym modelu było tak, że tam chyba ktoś za mocno wywiercił i ten szpień nie zawsze się wysuwał, więc to było problematyczne. No wystarczyło w ten otwór odkręcić w sumie najpierw te dwie śruby, wyjąć sprężynkę, włożyć tam jakiś punkt podporu, nawet złożona kartka i to wszystko potem już funkcjonowało bardzo dobrze i nie było od tamtej pory żadnych problemów. No i druga rzecz to zamknięcie. Jeżeli będziemy cicho chcieli zamknąć i tylko użyjemy
tutaj od góry za rączkę złapiemy i będziemy zamykać, to niestety, ale barierka w pełni nie będzie zabezpieczona i ten czpień się tutaj nie domknie. Mamy dwa rozwiązania w tej sytuacji. Jedno to albo puścimy z pewnej odległości i to z pewnością nam się zamknie. To jest jedna z metod, najczęściej oczywiście stosowana przez dzieciaki. A drugi sposób to, jeżeli będziemy chcieli w nocy nie pobudzić domowników, no to po prostu trzeba pamiętać, żeby ten dół jednak zawsze dopchnąć do tego charakterystycznego kliku i wtedy mamy pewność, że to już jest dobrze zamocowane. Bramka oczywiście otwiera się na obie strony i na obie strony tak samo się zamyka. Nie było sytuacji, że puszczając właśnie tak jak ja teraz to zrobiłem, przeleciała na drugą stronę, nie zamykając się. W większości wypadków, tak jak mówiłem, jest tak zamykana i jak widać tutaj jakieś uszczerbków na tych materiałach nie ma, więc są dobrej jakości. I tu na dole też. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Podsumowując, oczywiście mogę spokojnie ten produkt polecić. Spełnił moje wszystkie oczekiwania. Zabezpieczał niejedną akcję, powstrzymał biegową i nie było tutaj żadnych problemów. Zawsze skutecznie. Trwały, fajny, sprawdza się. Polecam wszystkim tym, którzy chcą pewne zabezpieczenie w takich przejściach. Na tym kończę. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.